Po maturze przychodzi wielki przełom w moim życiu, to znaczy przenoszę się do Krakowa. To jest moment wyczekiwany, o którym marzyłem. Właśnie też zastanawiam się, jak to było, bo moja rodzina była dobrą rodziną i to nie było tak, że ja musiałem uciec od moich rodziców, a jednak musiałem od nich uciec. Znaczy, gdzieś czułem, że żeby cokolwiek zrobić własnego, muszę odjechać. I też dusiła mnie prowincjonalność tego miasta, o którym mówię już po raz 4 chyba. I także Gliwice, Kraków to jest 100 kilometrów, 105 bodajże. Tylko. Dzisiaj to jest trochę bliżej dla samochodu, ale pociąg jedzie bardzo długo, więc odległość się i skurczyła, i wydłużyła. Przyjeżdżam do Krakowa i ta pierwsza jesień w Krakowie, kiedy jestem studentem psychologii, wybrałem psychologię, a nie na przykład polonistykę, czy nie wiem, historię sztuki. Właściwie dzisiaj nie do końca wiem dlaczego. I wydaje mi się, że wtedy najbardziej zależało mi nie na tym, co będę studiował, tylko żeby być w Krakowie, bo Kraków stał się dla mnie takim mitycznym miejscem, gdzie jest świetny teatr, gdzie jest muzyka, gdzie chodził Wyspiański, takie miejsce gigantów, takie miejsce, gdzie mieszkają giganci. I gdzieś to kiedyś opisałem, że w tej pierwszej jesieni chodziłem bardzo dużo na spacery, żeby te pierwsze chłodne, jesienne wieczory. Ja chodziłem, zaglądałem do okien, były oświetlone mieszkania i byłem święcie przekonany, że często jakieś książki migały, półki z książkami w tych mieszkaniach. Byłem przekonany, że w każdym z tych mieszkań mieszka jakiś geniusz, artysta, pisarz, kompozytor, malarz. Po tych moich biednych Gliwicach, gdzie nic takiego nie było, albo prawie nic, nagle znalazłem się w miejscu naprawdę magicznym, gdzie właśnie, wiedziałem, byłem już na tyle wykształcony, żeby wiedzieć, jaka bogata była tradycja krakowska i współczesność, bo to, jeśli się pomyśli o tym, to był dobry czas dla Krakowa i dla teatru, i dla literatury. Można było Szymborską spotkać na ulicy, Kantora w ogóle. Przez długi czas mieszkałem tuż obok Kantora, który i co drugi dzień widziałem Kantora, jak ubrany na czarno jechał tramwajem do Śródmieścia, żeby konferować ze swoimi przyjaciółmi, swoimi poddanymi aktorami. Ja wiedziałem, kto to jest, wiedziałem, że to jest Kantor. I przyglądałem mu się. On nie wiedział, bo ja byłem anonimowym i bardzo nieśmiałym studentem. Byłem nieśmiały, nie? Wydawało mi się, że byłem. Zaczynałem pisać, ale jeszcze nie publikowałem. Nikt nie wiedział, co ja jestem, kim ja jestem. I ja myślę, że to każdego młodego, początkującego artystę, pisarza doprowadza do rozpaczy, takie poczucie całkowitej anonimowości. Tak na przykład patrząc na Kantora miałem wrażenie, to jest ktoś, chociaż trochę mnie śmieszyły jego czarne ubrania, ale nikomu tego nie mówiłem. Chodziłem na moje zajęcia, wykłady. Psychologia była dla mnie wielkim rozczarowaniem. Z góry nie zakładałem, że to jest moja przyszłość zawodowa,
to była okazja, żeby się znaleźć, jak mówię, żeby się znaleźć w Krakowie.